Witam, Perkun. Dzisiaj przedstawię metodę doboru liczb z kilku metod typowania, m.in. z sieci neuronowej, regresji liniowej i redukcji, które w sumie teoretycznie powinny dać od 90 do 100% trafień w danej loterii. Analizę robię przykładowo dla loterii Mini Lotto, a w opisie filmu osoby zainteresowane mogą znaleźć link, pod którym można wesprzeć moją badawczą działalność w zakresie gier liczbowych i postawić mi przysłowiową kawę. Każda osoba, która mnie wesprze dowolną kawą, na przykład cappuccino, otrzyma ode mnie prezent w postaci linku do jednego z programów prezentowanych we filmie wraz z kodem aktywującym. Proszę o dopisek nowe metody analiz, czego będzie wiadomo dotyczy to wsparcie, tak jak jest pokazane we filmie. Wracając do metody doboru liczb, pokażę, jak wyselekcjonować różnymi sposobami najbardziej optymalne liczby pod różnymi kątami i z odmiennymi statystykami. Na początek metoda liczb oczekiwanych. Liczby te przygotowałem z programem Multiliczby 2.16a, jednak można je przygotować z każdym programem analitycznym, na przykład Multilotto 4.16. Tak jak pokażę na filmie w tej chwili, poprzez wejście w statystyki, opcja dla wszystkich liczb, przerwy i wybór według liczb najdłużej oczekujących na wylosowanie, co się pokrywa w obu programach dla przynajmniej 13 pozycji, które w moim wypadku są tymi pozycjami podstawowymi i dla których mam przewidziane również statystyki w specjalnej tabeli liczb oczekiwanych. Dodatkowo dla wyliczenia statystyki oczekiwań liczb z danej pozycji w tabeli liczb oczekiwanych zastosowałem omawianą tabelę, która teoretycznie ułatwia dobór z tych liczb według długości oczekiwania na wypadnięcie danej pozycji. I tu najciekawsze pozycje są pozycja 3, 10 lub 11 ze względu na najdłuższe oczekiwanie i inne czynniki wskazujące możliwość pojawienia się danej pozycji liczby, czyli też danej liczby. Odpowiadające liczby, te najbardziej zagęszczone, można tak nazwać, są rozpisane w notatniku z wykrzyknikami po kolei zgodnie z pozycjami, jak znajdują się w tabeli liczb oczekiwanych. Tu oczywiście tak w dużym skrócie pokazuję, jak to wygląda. Najbardziej możliwe liczby, tak już zaznaczyłem, są z wykrzyknikami. Ja tutaj analizuję przede wszystkim pierwsze 13 pozycji, gdyż 13 pozycji to jest taka ilość, która się pojawia mniej więcej na tych samych pozycjach w każdej metodzie, w każdej właściwie programie analitycznym z zastosowaniem tej metody. Oczywiście następne są metody sieci neuronowej, regresji, redukcji,
ale ja zacznę od tych najprostszych, czyli najprostsza metoda na dzień dobry, tak zwany przeskok liczb, czyli liczby dwa losowania wstecz wraz ze statystyką ilości wejść w tej metodzie. Jest to związane z tym, że często ta opcja występuje i jak widać podana jest tutaj też przypuszczalna ilość takich liczb na podstawie poprzednich kilku losowań podawana w nawiasie kwadratowym. Kolejna metoda tak zwanej prostej selekcji to jest metoda powtórek, czyli liczby z poprzedniego losowania, które mogą wejść w losowaniu kolejnym. No i oczywiście też przypuszczalna ilość takich liczb na podstawie poprzednich kilku losowań, możliwa powtórka. Tak więc tak to mniej więcej wygląda na tę opcję. Kolejna metoda ukosów, czyli opcja selekcji liczb, tak zwane ukosy lub skosy, czyli liczby wylosowane ukośnie do liczb z poprzedniego losowania. Prawdopodobnie wyjdzie jedna lub dwie takie liczby w następnym losowaniu. Dla ułatwienia i przejrzystości ukosy w innych opcjach oznaczam literą U. Kolejna metoda neurosieci z odległością najkorzystniejszą dla loterii Mini Lotto. Inne loterie mają trochę inne specyfikacje. W sieci neuronowej dzielę wyniki na 3 strefy z 20 liczb. Najodleglejsza strefa to jest strefa 1. Strefa druga to jest strefa liczb czerwonych, czyli teoretycznie najbardziej optymalnych. No i strefa trzecia to są pozostałe liczby. Odnotowuję wszystkie liczby strefowo w notatniku z podziałem oczywiście co 3 kropki, żeby miał podzielone te strefy na 3 odrębne obszary i po odnotowaniu tych wszystkich liczb w tych poszczególnych obszarach analizuję możliwość wystąpienia obszarów w kolejnym losowaniu. Według statystyki wejść stref przyjmuję najbardziej możliwą strefę drugą i trzecią, choć oczywiście mogę się mylić i wejdzie też liczba ze strefy pierwszej. Oznaczam ukosy i powtórki z poprzedniego losowania literami U i R.
Jak widać, wszystkie powtórki zostały umieszczone w strefie trzeciej, a zakładając, że powinna pojawić się tylko jedna powtórka, może oznaczać, że poza powtórką w tej strefie już nie pojawi się żadna inna liczba, co powoduje, że pozostałe liczby możemy skreślić z naszych liczb do analizy. Oczywiście przy okazji wyłapuję też drobne błędy przy wpisywaniu liczb, co się zdarza. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o sieć Neuro. A teraz przechodzę do kolejnej metody regresji liniowej. Doświadczalnie okazało się, że najczęściej w tej metodzie, jeżeli chodzi o loterię Mini Lotto, wchodzą liczby w zakresie 3 losowań do przodu i 3 losowań do tyłu. I na tej zasadzie też wpisuję liczby z tego zakresu do notatnika z podziałem na 3 strefy, jednak tu prowadzę tylko statystykę trafień liczb, a nie stref, tak jak w przypadku sieci neuronowej. Oczywiście na podstawie poprzednich statystyk wyznaczam sobie możliwą ilość liczb do trafienia. W tym wypadku tutaj przewiduję jedną liczbę w regresji. Kolejna metoda redukcji na podstawie testów, jak i statystyk trafień. Na początek oznaczam ukosy i powtórki. Następnie porównuję liczby w tych wszystkich metodach doboru liczb i liczby wspólne oznaczam kilkoma skrótami. I skróty, które stosuję, to są następujące: X dla redukcji, RG dla regresji, N dla sieci neuronowej i D dla liczb oczekiwanych. Cała operacja troszeczkę trwa, oczywiście czasu, także tutaj pokazuję kompletną sytuację, w jaki sposób ja to czynię dla wszystkich metod od razu. Jest to czasochłonne, ale też wymaga sporej koncentracji na tym, żeby nie pomylić tutaj lub nie ominąć jakiejś liczby. Im w większej ilości metod dana liczba występuje, czyli w kilku metodach naraz, jeżeli ta dana liczba występuje, tym teoretycznie ma większe szanse na wejście, ale nie jest to żadna reguła. Loterie rządzą się swoimi prawami, aczkolwiek w dużej ilości losowań taka statystyka ma miejsce. Oczywiście liczą się też kwestie strefowości, zagęszczeń, powiązań i filtracji, której w tym filmie nie będę omawiał.
gdyż to jest odrębny, bardzo szeroki temat, na odrębny film, który w przyszłości się pewnie pojawi. Właściwa filtracja z takiej ilości przygotowanych liczb stanowi tutaj klucz do sukcesu. Jest to kolejny projekt, nad którym obecnie pracuję, dlatego każdy patron, szczególnie pasjonat gier liczbowych i jego wsparcie moich działań badawczych przybliża mnie do szybszych efektów i osiągnięcia celów, co pozwoli w przyszłości opublikować kolejne informacje na ten temat. Jak widać po czasie, który jest potrzebny do oznakowania wszystkich metod typowania, znalezienia wspólnych liczb powtarzających się, takie samo przygotowanie liczb, z których będą potem wyfiltrowywane te, które mają największą szansę na wypadnięcie, zajmuje sporo czasu. Drugie tyle samo czasu zajmuje filtracja tych liczb, ale tak jak mówiłem, w tym filmie tej kwestii nie poruszam. Pokażę tylko takie metody poboczne, które już częściowo filtrują nam pewną ilość liczb. Między innymi taką metodą jest metoda pewniaków. Tak więc po oznaczeniu głównych metod doboru liczb przechodzę do pobocznych metod, jak dobór i wstępna filtracja liczb z metody pewniaków. Metoda pewniaków była omawiana przeze mnie w innym filmie, także przy okazji analiz liczb, na przykład dla loterii Eurojackpot. Tutaj jest pokazana w połączeniu ze średnią statystyką trafień dla danego zakresu liczb, przerwami i ilościami wypadnięć, także wśród liczb nieoznaczonych w tabeli, na podstawie programu Multiliczby 2.16a. Zakresy losowań użyte w tej metodzie to wszystkie losowania, 100 losowań wstecz i 30 losowań wstecz w podziale na możliwe ilości trafień w każdej z tych opcji, plus od razu są odrzucone liczby, które redukują ilość branych pod uwagę liczb przy selekcji i filtracji takiej ogólnej liczby. Pewniaki oznaczam w poszczególnych metodach literką P. Tutaj staram się Państwu jak najbardziej szczegółowo pokazać cały proces, natomiast pomijam niektóre elementy, żeby po prostu nie przedłużać filmu. Skupiam się na tych głównych, które są tutaj decydujące w tym krótkim, co prawda, ale dość interesującym ilościowo, jeżeli chodzi o wiadomości przekazane w filmie. W dużym skrócie metoda pewniaków tutaj jest jako metoda wspomagająca używana i ma na celu ta metoda przede wszystkim redukcję kilku liczb, które prawdopodobnie się nie pojawią. Oczywiście każde dopisanie literki P, na przykład w liczbach oczekiwanych czy w pozostałych metodach, powoduje, że sobie mogę taką liczbę niejako wzmocnić w procesie typowania. Oczywiście to nie jest jakaś reguła specyficzna, bo nie zawsze tak wychodzi, jakby nam się wydawało, że ma wychodzić, ale jest to pewnego rodzaju podpowiedź.
Kolejną metodą poboczną jest wykorzystanie następstw dla kilku zakresów losowań wstecz. Można przy tym skorzystać z programu Multilotto 416 lub ze strony internetowej, na której takie statystyki dla loterii Minilotto są prowadzone. Ja tutaj dla ułatwienia właśnie korzystam z takiej strony internetowej. Ten adres internetowy można sobie zapamiętać, jest dość przydatny. Akurat przy loterii Minilotto nie trzeba wtedy robić wszelkich wyliczeń z programem Multilotto 416. Wyniki porównuję ze sobą. Porównuję oczywiście te uzyskane w tej metodzie do wcześniejszych metod i tym sposobem próbuję wyławiać teoretycznie najmocniejsze liczby. Każdą taką najmocniejszą liczbę oznaczam dodatkowo wykrzyknikiem. Także te opcje wzmacniania, że tak powiem, poszczególnych liczb są właściwie wstępem do rzeczywistej filtracji liczb, o której postaram się powiedzieć w jednym z kolejnych filmów. Nadmienię, że filtracja odbywa się przez odrzucenie liczb niepasujących do ilości liczb w poszczególnych zakresach częstotliwości. Tutaj nie będę już wchodził w szczegóły, bo to jest zupełnie inna historia. To jest tylko takie nadmienienie tego, co w przyszłości przygotuję w ramach tutaj mojej prezentacji poszczególnych metod doboru, selekcji liczb, a także właśnie filtracji. Zachęcam do wspierania mojego kanału, mojej działalności, co spowoduje możliwość koncentracji tylko na tych zagadnieniach i przybliży w miarę szybko pozytywne wyniki i wnioski, które będę mógł publikować, z którymi Państwo będziecie mogli się zapoznać. Być może na tej podstawie jakieś własne wnioski wyciągniecie. Tak wygląda mój dzisiejszy film. Dziękuję bardzo za uwagę.